jest tak, że wystarczy popatrzeć na moc ładowarki pokładowej i moc stacji do ładowania. Cześć, witam. Na polskim rynku mamy tyle samo aut elektrycznych co hybryd plug-in. Natomiast nie znalazłem materiału, jak ładować hybrydę plug-in. To, co opowiem w tym filmie, oczywiście tyczy się również samochodów elektrycznych, natomiast dzisiaj chciałem po kilku testach troszkę uświadomić właścicieli pluginów, żeby wiedzieli, jak to auto naładować, jak to auto szybko naładować, stosunkowo szybko naładować w swoim domu. Więc zacznijmy od początku. Czym różni się elektryk od hybrydy plug-in? No, generalnie tym, że jeden i drugi może jeździć na prądzie, natomiast plug-in ma po prostu mniejszy akumulator i zazwyczaj ma troszkę wolniejszą ładowarkę pokładową i zazwyczaj nie ma ładowania DC, natomiast są wyjątki, niektóre plug-iny mają ładowanie DC. Ładowanie DC mamy zawsze kabel w stacji, to nas nie interesuje, natomiast jeśli mówimy o ładowaniu AC, no to tutaj często trzeba mieć własny kabel, a jak chcemy ładować w domu, no to własne urządzenie do ładowania potoczne, zwane ładowarką. No i teraz tak, rozróżniamy 3 rodzaje ładowania prądem przemiennym. Mamy ładowanie jednofazowe, dwufazowe i trzyfazowe. Ja bym troszkę tak porównał prąd do rzeki. I tutaj mamy trzyfazowe, to nam płyną 3 rzeki, dwufazowe to nam płyną 2 rzeki, a jednofazowe to płynie 1 rzeka. I mamy jeszcze szerokość tych rzek. Jeśli chodzi o szerokość rzek, to mamy im większe przekroje kabli, czyli szersza rzeka, tym więcej amperów może popłynąć. I tu wyróżniamy ładowanie zazwyczaj 16-amperowe i 32-amperowe. Przy 16-amperowym ładowaniu wystarczą przewody 2,5 mm². Jak mamy ładowanie 32-amperowe, no to trzeba przewody 6 mm². I wtedy potrzeba nam tylko 3 żyły, bo mamy przewód fazowy, mamy przewód zerowy i mamy zabezpieczenie. Czym się takie urządzonka do takiego ładowania hybryd plug-in charakteryzują? To są zazwyczaj najtańsze stacje ładowania, najprostsze, najlżejsze. No, generalnie dzisiaj mam taki przykład dla Was. Na testy wjechała mi właśnie takie urządzonko. Wyciągamy i zaraz pokażę Wam takie urządzenie, które może być wykorzystywane do ładowania hybryd plug-in. Tutaj mamy wieszaczek, żeby sobie na przykład to urządzenie powiesić w garażu. Mamy w środku przejścióweczkę, żeby ładować je ze zwykłego gniazdka. A tu mamy zasadnicze urządzenie. To jest taki dość rzadko spotykany w Polsce, częściej za granicą. To jest 3-pinowy, 32-amperowa niebieska wtyczka. Także jak ktoś chce z tego urządzenia korzystać, to musi sobie albo takie gniazdo zamontować w garażu, albo skorzystać z przejścióweczki. Tutaj mamy przejścióweczkę z siły 32-amperowej, to jest ta czerwona 5-pinowa, na gniazdo 32-amperowe, 3-pinowe, jednofazowe, bo tu są 3 fazy, a tu jest 1 faza. No ale jak mamy auto z jednofazową ładowarką pokładową, no to takie urządzenie może nam wystarczyć. Tego nie mamy w komplecie, jak zakupimy ten zestaw, natomiast niedługo w ofercie w firmie Platinet będą również wszelkiego rodzaju przejściówki, więc takie coś też będzie można zapewne zakupić. Urządzonko podobne jak testowałem, tutaj podlinkuję, za chwilę też zejdę do garażu i wam pokażę, jak to działa. W każdym razie urządzenie można tutaj zmieniać, jakimi prądami chcemy ładować samochód, maksymalnie do 32 A, co nam da maksymalnie 7,4 kW, zależnie od napięcia w sieci. Także jeśli mamy hybrydę plug-in z jednofazową ładowarką pokładową, około 7 kW, no to będzie urządzenie jak znalazł, bo jest leciutkie, malutkie, sprytne. Tutaj nie muszą być grube kable, bo zamiast 3 żył mamy, zamiast 5 żył mamy tylko 3 żyły. Także będzie wszystko fajnie, ale muszę tu kurczę obalić mit i to może dam na sam początek filmu. Nie da się urządzenia do ładowania kupić bez posiądnięcia, bez pewnej wiedzy. Jeśli nie wiemy, na czym to ładowanie polega, nie rozróżniamy ładowania jednofazowego, dwufazowego, trzyfazowego, no to może być wielkie rozczarowanie. I niestety były takie poradnikowe materiały na YouTubie, nieraz to niestety widziałem, gdzie ktoś opowiadał takie bzdury, że po prostu pożal się Boże, a potem ktoś inny kupuje urządzenie i robi awanturę sprzedawcy, że nie działa, moje auto ma ładowarkę pokładową 7 kW, ja kupiłem stację u Pana 11 kW, a ładuje mi się tylko 3,6 kW. No, dla mnie jest to oczywiste. Jeśli kupujemy 11 kW urządzenie, to tam jest 3 razy 3,6 kW. Czyli mamy 3 fazy, mamy 3 rzeki, 3 cienkie rzeki. A jeśli mamy ładowarkę pokładową w samochodzie, która przyjmuje dużą rzekę, ale tylko jedną, to nic z tego nie będzie, bo i tak zawsze będziemy się ładować z mocą najwęższego ogniwa. Czyli jak mamy tutaj możliwość puszczenia tylko 16 amperów byśmy mieli, no to choćby auto nie wiadomo ile mogło przyjąć, na jednej fazie nie pójdzie więcej. Także trzeba rozróżnić to ładowanie. No i tu jest niestety wielki galimatias, bo w hybrydach plug-in
Zazwyczaj najczęściej mamy ładowarki pokładowe jednofazowe 3,6 kW. Różnie to podają. 3,6, 3,3, 3,7, 3,8, mniejsza o to. Natomiast są to zazwyczaj ładowarki jednofazowe. I tutaj teraz ostatnio pojawiają się hybrydy plug-in z większymi akumulatorami i tu już w prospektach można zauważyć, że ładowanie z mocą 6,6 kW, 7,4 kW. Często są błędy w tych prospektach, bo okazuje się, że to 6,6 to i tak puszcza 7,4, ktoś źle napisał. Ale co najgorsze, w tych prospektach zazwyczaj nie ma żadnej informacji, jaka to jest ładowarka pokładowa. Czy tam jest jednofazowa? Jeśli nie mamy informacji, jaka jest ładowarka pokładowa, no to może być ząg. Bo teraz, ostatnio testowaliśmy Volvo XC90 Tam była ładowarka pokładowa dwufazowa i tam można kupić urządzenie, które o mocy 11 kW i tam zobaczymy 7 kW. Natomiast często są urządzenia jednofazowe i tam jak kupimy urządzenie o mocy 11 kW, to zobaczymy 3,6 kW. Natomiast jak kupimy urządzenie właśnie dokładnie to o mocy 7 kW, ale jednofazowe, to zobaczymy całe 7 kW. Także trzeba to dobrać do potrzeb, dobrać do samochodu. I tutaj taki pro tip. Jak ktoś ma dobrą instalację, dobre zabezpieczenia, czyli powyżej 32 A najlepiej, to niech kupi sobie urządzenie od razu 22 kW i będzie miał na zawsze święty spokój. Bo przy 22 kW wszystkie ładowarki pokładowe wszelkich samochodów, jakie możemy dzisiaj spotkać na rynku, no może 99,99% będą ładowały się z pełną mocą. Natomiast jeśli nie chcemy dużych, ciężkich, grubych kabli, no bo takie 22 kg to już jest kawał kabla, to jest ciężkie, no to wtedy trzeba dobrać to dokładnie do samochodu. Także tutaj gdzieś postaram się na koniec przygotować taką tabelę, jakich mocy ładowania możemy się spodziewać, zależnie jakie mamy ładowarki pokładowe. Mówię, najmniej jest ładowarek dwufazowych, najwięcej jest ładowarek w pluginach jednofazowych, natomiast już spotyka się ładowarki pokładowe w samochodach, które mają 3 fazy. Także jeśli chcecie mieć dedykowany pod konkretny samochód, no to musicie odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, jaką tam macie ładowarkę pokładową. Jeśli jednofazową, no to będzie idealne urządzenie dla Was. Jeśli ładowarkę macie dwufazową lub trzyfazową, no to wtedy minimum trzeba patrzeć na 11 kW. I tu też taki przypadek szczególny. Są samochody, które potrafią się ładować zarówno 3 razy 3,6 kW, jak i 1 razy 7,4 kW. Natomiast to są wyjątki i tutaj też spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem, że ktoś opowiadał, że wystarczy sobie kupić taką 7 kW stację ładowania, bo to nam wystarczy, bo to jest najtańsze i tak będziemy się tam fajnie ładować. 7 kW to przez noc auto się naładuje do pełna. No ale jakie było rozczarowanie, jak się okazało, że 7 kW stacja, a puszcza tylko samochód 3,6. No bo jeśli samochód ma 3,6 na fazę i nie potrafi z jednej fazy więcej jak 3,6 to jest 16 amperów, no to nie potrafi. Co potrzebujemy? Jeśli potrzebujemy konkretnie do danego samochodu, to kupmy urządzenie takie dokładnie, które będzie z tym autem współpracowało. Na szczęście nie ma stacji ładowania dwufazowych, bo to by był już całkiem duży zamęt, natomiast mamy taką opcję, że jak mamy auto jednofazowe, to kupujemy jednofazowe, jak mamy dwufazowe lub trzyfazowe, no to kupujemy zawsze trzyfazową stację ładowania. Jeśli chcemy ładować hybrydę plug-in lub elektryka, to trzeba wiedzieć, o co chodzi z tym całym prądem. I krótki rzut oka na taką oto tabelę. Popatrzcie, jak to wygląda. Zaczniemy od tego, że chcemy kupić urządzenie do ładowania. Także wychodzimy od tak zwanej ładowarki, FC, cegły, jak zwał, tak zwał, czy choćby wallboxa. I teraz tak, zasadniczo mamy takie rodzaje urządzeń do ładowania. Urządzenia jednofazowe, to mamy tutaj tą pierwszą tabelę i one mogą być zazwyczaj takie o mocy tam 8, 10, 16, 32 A. No różne moce możemy spotkać i z tego wynikają odpowiednie moce ładowania. Jak pomnożymy sobie 8 razy 230, czyli napięcie z sieci, wychodzi na 1840 W, czyli właśnie 1,84 kW. Także to razy napięcie daje nam to. No i tak, takie czasem z samochodami były dostarczane 8-amperowe, no to miało 1,8 kW, czasem były 10-amperowe, to miały 2-3 kW, czasem choć rzadziej 16-amperowe, czy prawie 7 kW. No i 32-amperowych dostarczonych z autem nigdy nie widziałem, ale można takie choćby tutaj z firmy Platinet dokupić. Natomiast jeśli mówimy o urządzeniach jednofazowych, to zawsze będziemy w tej kolumnie się przemieszczać. I tutaj tego typu urządzenia, no to najlepiej dla samochodów, które mają jednofazowe ładowarki pokładowe, wtedy wszystko będzie pasowało. Mamy jednofazową ładowarkę pokładową, mamy jednofazowe urządzenie,
patrzymy sobie, ile mamy maksymalnie amperów i widzimy z tej tabeli, jaka będzie moc ładowania. Jeszcze można sobie prosto przeliczyć, że na przykład mamy baterię, która ma 14 kWh, 32 A, czyli sobie tutaj 14 podzielimy przez 7, no to wyjdzie nam około 2 godzin czas ładowania. Przy czym to będzie czas ładowania tam powiedzmy do 90%, bo ostatnie 10% czy kilka procent może iść już zdecydowanie dłużej. No niemniej jednak w około 2 godziny taką baterię, która ma 14 kWh przy 32 A naładujemy sobie do pełna, a ładując się z mocą 8 A z zwykłego gniazdka, no to mamy niecałe 2 kW, czyli tu, że jakieś będzie 7-8 godzin czas ładowania. Tak to wygląda przy jednofazowym urządzeniu i jednofazowym samochodzie. No i to jest, mówię, to są te najtańsze urządzenia, przy czym tutaj trzeba zwracać uwagę, jaka jest ich moc maksymalna, bo te, co mają kable 2,5 mm2 to jest maksymalnie 3,6 kW, a te 6 mm2 to jest maksymalnie 7,4 kW. Tak to się potocznie mówi, tak się to zaokrągla. Potem przechodzimy do kolejnych typów ładowarek. Tutaj, czyli EFSE, czyli cegieł, czyli sprzętów do ładowania i one zazwyczaj mają 11 kW lub 22 kW. Zaczniemy od 11 kW, czyli tutaj mamy ta trzecia kolumna i jakie możemy samochody taką ładowarką ładować i jakie będą z tego wynikały moce. Więc tak, jeśli auto będzie miało trzyfazową ładowarkę pokładową, no to jasno z tego wynika, że jest 11 kW. Jeśli to będzie jakiś hybryda plug-in z dwufazową ładowarką, jak choćby XC90 T8, no to zobaczymy 7,4 kW. Natomiast jeśli będzie auto z jednofazową ładowarką pokładową, to zobaczymy maksymalnie 3,7 kW. I nieważne, że będzie ładowarka pokładowa o mocy 7,4. My możemy się poruszać tylko tutaj i tutaj ilość faz będzie determinowała moc ładowania. Natomiast jeśli zakupimy 22 kW stację ładowania, no to już tutaj mamy w zasadzie ogarnięte 99,9% rynku, no bo przy dwóch fazach to będzie 14, aczkolwiek tego typu sprzętów jeszcze nie widziałem, no ale niemniej jednak to zawsze do góry działa. Także zawsze można ładować się z mniejszą mocą, natomiast nigdy nie można z większą. Dlatego jeśli mamy 11, to możemy się 7,4 z dwóch faz, ale możemy i 3,6 z dwóch faz, możemy i 1,8 z jednej fazy. Zawsze można do góry wyskoczyć, natomiast no nie da się przeskoczyć w dół. I tutaj właśnie jest najczęstszy błąd. Ktoś kupuje ładowarkę o mocy 7,4 i myśli, że ogarnie sobie wszystkie typy ładowania. No, jak kupił 7,4, to kupił tylko jednofazowe ładowanie i teraz zależy, ile auto przyjmie. Auto może przyjąć 3,7, może przyjąć 7,4, wszystko zależy od samochodu. Ktoś sobie kupi ładowarkę trzyfazową 11 kW i myśli, że 11 kW to sobie tu ogarnie wszystko, bo sobie ogarnie, jak ma jednofazową w samochodzie, to sobie ogarnie 7,4. No nie ogarnie sobie tylko 3,6, bo on jest ograniczony amperażami do 16 amperów i nie może przeskoczyć na więcej amperów. Wszystko, co poopowiadałem w tym filmie, wynika jasno z tej tabeli. Więc tak, trzeba wiedzieć, że mamy w Polsce zazwyczaj instalacje trzyfazowe. Trzeba wiedzieć, co to volt, co to amper i co to kilowatt. Tutaj mamy na przykładzie takiego kabla, który jest jednofazowy, czyli mamy tutaj zabezpieczenie, mamy neutrala i mamy przewód fazowy. To są 2,5 mm2 tylko przewody i to puści nam 3,6 kW. Jakbyśmy mieli dwa razy grubsze, czyli 6 mm2, to nas puści 7,4 kW. Natomiast jak chcemy mieć 11 kW, to jest jedna z bardziej spotykanych znowu w elektrykach ładowarek, to musi mieć tych przewodów 5, tak żeby były 3 przewody fazowe. Dobra, teraz przejdziemy do garażu. Pokażę Wam na przykładzie w tym momencie Tesla Model 3, jak to urządzenie ładuje, jakie tu mamy moce ładowania, zależnie jakie ampery ustawiamy, bo mamy tutaj możliwość ustawienia amperów. Mamy też tutaj troszkę informacji z tego wyświetlacza, także za chwilkę to wszystko Wam zaprezentuję. Także mamy teraz spięte urządzenie w gniazdo 3-pinowe, 32 amperowe i zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj mamy czas ładowania, tutaj mamy aktualną temperaturę urządzenia, a jak sobie przytrzymamy tutaj, zacznie nam mrugać amperaż i zaraz Wam pokażę, jakie ampery możemy ustawić. Możemy ustawić 8 amperów, możemy ustawić 10 amperów, możemy ustawić 13 amperów, 16 amperów, 20 amperów, 24 ampery i 32 ampery. Zaczniemy teraz od 8 amperów i zobaczymy, jak długo będzie się auto ładowało. Zasymuluję w tym momencie, ile ładowałaby się taka średnia hybryda plug-in, bo mam 36% w akumulatorze, zasymuluję, że do 50%, więc to będzie paręnaście kWh. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać przy tym najniższym ustawieniu. Kabel się zaryglował, styczniki wystartowały. Idziemy zobaczyć, jak to tu wygląda. 8 amperów to jest bezpieczna wielkość, jakbyśmy chcieli ładować się z przypadkowego gniazdka, gdzie nie wiemy, jaka jest instalacja, no to takie 8 amperów na pewno
nie zrobi nikomu krzywdy, znaczy w sensie nie przegrzeje żadnego gniazdka. Mamy niecałe 2 kW mocy ładowania, Tesla nawet to pokazuje 7 A w tym momencie i pozostały czas ładowania to 7 godzin 40 minut. Więc widzimy, że ze zwykłego gniazdka, nawet z małą mocą, jeśli potrzebujemy się przez noc naładować, no do takiego plugina myślę, że nie będzie problem naładować. Oczywiście są pluginy już z większymi bateriami, ale średnio mają po paręnaście kWh na ten moment. Dobra, zwiększymy sobie teraz do 10 A i zobaczymy, jak nam czas z tych 7 godzin spadnie. I teraz w czasie ładowania możemy sobie tutaj takim krótkim kliknięciem zobaczyć, ile czasu się ładujemy. Na razie dopiero zacząłem, więc 0,0. Z jaką mocą, czyli 1,6 kW i ile kilowatogodzin doładowaliśmy. Także fajna funkcja tego urządzenia i pokazuje nam faktycznie, że 7 A to jest tyle, ile w tym momencie idzie do samochodu. 8 A to był prąd zadany, a 7 A to jest prąd faktyczny. Żeby teraz przestawić to, nie wystarczy, jak widzicie, przytrzymać dłużej. Trzeba po prostu przerwać ładowanie, przestawić i rozpocząć od nowa. I zmieniamy na 10. Patrzcie, czas już nam spadł do 5 godzin i 50 minut. Przy 13 A 4 godziny 20 minut czas ładowania, 15 A. I to jest kres możliwości gniazdka 230 V, przy czym bardzo dobrego gniazdka. Bardzo dobrego gniazdka 230 V. No ale widzimy, że ten czas ładowania już jest taki bardzo przyjemny. 3 godziny 25 minut. Urządzenie nam pokazuje 3,5 kW mocy ładowania w tym momencie, ale pojedziemy dalej. Pojedziemy poza to, co jesteśmy w stanie z tego gniazdka wyjąć. Teraz będą tylko gniazda siłowe lub to gniazdo 32 amperowe. No i mamy 20 amperów. No i ten czas wygląda coraz lepiej. Już tylko 2 godziny 45 minut, żeby naładować się do 50%, więc w przypadku hybrydy plug-in do 100%. I mamy 4,4 kW mocy ładowania i ustawione na urządzeniu 24 A. Zobaczymy, jak sobie auto z tym poradzi, bo jak auto widzi spadki napięć, to czasami Tesla nie chce wtedy się rozpędzić, no ale udało się, rozpędziło się i pokazuje nam już 2 godziny 20, a moc to 5,3 kW. Jeśli mamy jednofazową ładowarkę pokładową w naszej hybrydzie lub naszym elektryku, a chcemy się szybko podładować, bo na przykład doładować energię i jechać gdzieś w weekend, jechać gdzieś na weekend, no to popatrzcie, jak to się da fajnie zrobić. Mamy tutaj 7 kW mocy ładowania i czas naładowania godzina 45. Także no wygląda to zdecydowanie lepiej. Zaczęliśmy od czasu ładowania około 8 godzin, skończyliśmy na poniżej 2 godzinach. Taka jest różnica, jeśli zmieniamy sam prąd ładowania. Przy czym widzicie, co się dzieje? Napięcie jest no niestety zdecydowanie niższe, bo około 220 V, a jakbyśmy się ładowali z 3 faz, to by było około 240. Także ładowanie trzyfazowe jest zawsze bezpieczniejsze, zwłaszcza jak ktoś mieszka na końcu linii. To będzie zdecydowanie miał mniejsze problemy z napięciami. Jak ktoś mieszka pod transformatorem, to nie będzie tego typu efektów pewnie. I zobaczymy jeszcze, ile teraz daje z siebie to urządzenie. Natomiast popatrzcie, jak energii przybywa. Dopiero co podłączyłem, już mamy 0,2 kWh więcej. Także ktoś chce się szybko naładować, no to jest to fajny sposób. Fajnie też, że to urządzenie ma tego typu regulacje, no bo jakbyśmy mieli mniejszą moc przyłączeniową, to możemy się do tego dostosować, nie musimy się zastanawiać. Niektóre auta też nie mają możliwości regulacji prądu ładowania, a tak sobie to urządzeniem możemy ogarnąć temat. Także co zrobić, żeby naładować się z pełną mocą tego sprzętu? No trzeba mieć takie gniazdo w garażu, ono ma około 64 mm średnicy, jest w środku 3-pinowe, no i wtedy możemy te 7 kW w garażu szarpnąć. Aktualnie jeśli nie mamy takiego gniazda, no to będzie można się zaopatrzyć w przejściówkę z siły 32 A, czyli to czerwone po lewej, na 32 A niebieskie gniazdo, czyli to po prawej. Natomiast tutaj z urządzeniem Platinet, z ładowarką dostajemy od razu w komplecie taką fajną przejścióweczkę, to jest w cenie, do gniazdka 230 V. A teraz wykorzystujemy oryginalną przejściówkę z gniazdka 230 V na ten wtyk 32 A, no przy czym tu maksymalnie możemy 16 A ustawić. Jak widzicie, mamy 3 kW mocy ładowania i czas ładowania do 3 godziny 30 minut. Także możemy zabrać to urządzenie w jakąś wycieczkę. No i tutaj fajnie, bo mamy 8, 10, 13 i 16 A, także gdziekolwiek w jakiejś podróży się naładujemy. Nawet jeśli takiego niebieskiego gniazda nie znajdziemy, no to zawsze się podratujemy z zwykłymi gniazdkami
a dzięki regulowanej mocy będziemy w stanie bezpiecznie samochód ładować. Jeśli to jest super gniazdko porządne, no to 16 A, jeśli jest byle jakieś ogrodowe, stare, no to myślę, że bezpiecznie to 8 A, więcej bym nie ustawiał. Nie też, że urządzenie nam tutaj zlicza kilowatogodziny, przy czym nie zapamiętuję tego, zanim odepniemy od gniazdka, to trzeba sobie spisać, jakbyśmy komuś na przykład chcieli oddać równowartość za prąd. Sprzęt ma certyfikaty TUF i jest bardzo fajnie wykonany. Jak popatrzycie na to, jest tutaj zrobiona taka guma, żeby nam się kabel, no zawsze przy wtyczkach najwcześniej uszkodzi, żeby nam się właśnie przy wtyczkach nie uszkodził. Mamy tutaj taką gumę. Dodatkowo mamy tutaj też fajnie zrobione, tutaj też takie gumowe zabezpieczenia. Jeśli chcecie pod konkretny samochód dedykowany sprzęt, no to się dokształcie, jaka jest ładowarka pokładowa i dobierzcie sprzęt do swoich potrzeb. Nie jest tak, że wystarczy popatrzeć na moc ładowarki pokładowej i moc stacji do ładowania. Jeśli nawet jedno z drugim będzie równe, to i tak możemy nie zobaczyć pełnej mocy. Najlepszy przykład: kupimy urządzenie z dzisiejszego filmu o mocy 7,4 kW, kupimy XC90 Volvo hybrydowe plug-in o mocy ładowarki pokładowej 7,4 kW, a na koniec zobaczymy 3,6 kW. No bo Volvo ma dwufazową ładowarkę pokładową, a dzisiaj prezentowane urządzenie jest tylko i wyłącznie jednofazowe. Natomiast większość takich mocniejszych ładowarek pokładowych, mocniejszych patrz powyżej 3 kW, no były niestety swego czasu jednofazowe, no i wtedy to urządzenie będzie idealnym wyborem. Także po pierwsze świadomość, po drugie wiedza, a po trzecie zakup. I nie dajcie się tutaj na takie proste triki marketingowe, że moc równa się mocy. No niestety nie, bo trzeba patrzeć zawsze na ilość faz. Ilość faz ładowarki pokładowej samochodu i ilość faz naszego urządzenia do ładowania, potocznie też zwanego ładowarką. Natomiast fachowo to jest FC, potocznie to jest cegła, a ja na to mówię po prostu sprzęt do ładowania wpinany do gniazda. A linki, jak zawsze, wszystkie kody rabatowe znajdziecie w opisie. I jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.